Dzień dobry wszystkim. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Ktoś by mógł powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest dla osób starszych, dojrzałych, ale to nieprawda. Prawda jest taka, że wszyscy się starzejemy, całe społeczeństwo, no może poza mną, ja tam cały czas mam 20 lat, ale moi koledzy, co ze mną chodzili do podstawówki, już są grubo po 40. Niemniej, jeżeli my nie czujemy się staro, a myślę, że większość z nas się tak nie czuje, to będziemy pewnie starsi albo mamy rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy są już w podeszłym wieku lub będą w podeszłym wieku i warto o nich też pomyśleć. Prawdę mówiąc, nie możemy liczyć na pomoc innych. Powiem więcej, ja nie chcę liczyć też na pomoc innych i uważam, że powinienem już teraz przewidzieć, jak moje mieszkanie, mój dom będzie wyglądał za 10, 15, 20 lat, abym dostosował je do potrzeb osób starszych. Starszych, nieraz schorowanych, nieraz na wózku. Tak więc wszystko to trzeba przewidzieć. Inaczej, osoby starsze, inwalidzici, schorowani, bo przecież mamy dużo osób młodych, które również mają problemy z poruszaniem się, nie mogą być wykluczeni z normalnego życia. A już na pewno swój dom, swoje mieszkanie powinny mieć dostosowane do swoich potrzeb. Postaram się omówić wszystkie pomieszczenia, te najważniejsze, czyli kuchnię, łazienkę, salon, hol, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zrobić, aby po prostu móc swobodnie żyć i nie być skazani na pomoc innych. Ok, ja nazywam się Marek Suchocki i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy. No to na co powinniśmy zwrócić uwagę, szykując się na naszą jesień życia albo przygotowując mieszkanie dla swoich rodziców czy kogoś bliskiego? Dla mnie najważniejsze są trzy rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Po drugie, łatwość w użytkowaniu, normalnym takim życiu. I po trzecie, ekonomia, bo coś czuję, że więcej płacę na ten ZUS teraz niż otrzymam w przyszłości, tak więc ta ekonomia niestety również jest ważna. Patrząc na swoich bliskich, swoich dziadków, widzę, że połowa z nich poruszała się później o kulach lub na wózku. To niestety trzeba te mieszkanie również przystosować do tego, przemyśleć to już teraz, remontując takie mieszkanie. Na pewno musiałoby być ono bez progów. Bez żadnych progów, żeby można było swobodnie przechodzić, przejeżdżać, aby nie było kłopotu. Ale należy też zwrócić uwagę na taką zwykłą, prozaiczną sprawę, jak włączniki światła, gniazdka. Jeżeli jest się już starszą osobą, ja nie mówię starą, ale starszą, albo faktycznie, no nie wiem, ma człowiek złamaną nogę, chodzi o kulach, tak? No to lepiej, czy jeździ wózkiem, to lepiej, jeżeli włącznik światła jest niżej. Żebym ja nie musiał tej ręki gdzieś tam wysoko podnosić, tylko żebym mógł sobie kliknąć nawet choćby łokciem. Druga rzecz, gniazdka znowu nie mogą być nisko, no bo ciężko się niektórym schylić, tak? Nawet niektóre gniazdka powinny być zaraz pod włącznikami światła, czyli dosyć wysoko, bo po pierwsze, no, łatwiej wtedy coś włączyć do niego, po drugie, na pewno nie przysłonimy sobie niczym takiego gniazdka. Myśląc o tym, że ktoś może chociaż czasowo jeździć wózkiem w danym mieszkaniu, powinniśmy pamiętać, że przejścia w drzwiach powinny mieć przynajmniej 90 cm. Ok, teoretycznie można mniej, bo wózek zajmuje mniej więcej 75 cm szerokości, no ale jeżeli damy 80 drzwi, no to już przejeżdżając będzie kłopot. Także te 90 cm jest takie w sam raz. Tym bardziej, że trzeba czasem skręcić, tak? Albo druga osoba będzie prowadziła ten wózek. Warto to przemyśleć. To nie chodzi o to, żebym ja kogoś straszył. Po prostu widzę, jak życie wygląda i warto o tym pomyśleć, jeżeli już remontujemy takie mieszkanie docelowo, tak? Na pewno przydaje się coś takiego jak uchwyty. Uchwyty przy ubikacji, uchwyty przy umywalce. Te uchwyty są składane, tak więc one nie muszą być cały czas rozłożone, jeżeli żyje kilka osób w danym mieszkaniu, tak? Tylko ta osoba, która będzie miała potrzebę, żeby chwycić się, podnieść, po prostu będzie mogła go użyć. Nawet w sypialni coś takiego się przydaje. W ogóle nieważne, czy masz 40, 50 lat, czy więcej,
nieraz tak w krzyżu łupie, że ciężko jest wstać, tak? No, w ogóle z rano do pracy to ciężko się wybrać, a co dopiero jak coś boli. Tak więc taki uchwyt może się przydać. Jeżeli już jesteśmy przy tej sypialni, proponuję pomyśleć też o takim prozaicznej sprawie, która zawsze się przyda. Nieważne, czy jesteś schorowany, czy nie jesteś schorowany, czy jesteś starszy, czy młodszy. Taki stolik, pomocnik przy łóżku, który możemy położyć na płasko lub podnieść, położyć sobie tam książkę, tablet, czy zjeść przy tym. Dobra, wróćmy do łazienki. Wiem, że to, co powiem, to nie każdy w małej łazience będzie miał możliwość zastosować. Jeżeli, nie daj Boże, ktoś z rodziny będzie potrzebował jeździć na tym wózku, to najlepiej, jeżeli w łazience jest miejsca na obrócenie się nim przynajmniej 150 cm na 150 cm. Oczywiście, jeżeli jest więcej, to lepiej. Ale te 150 na 150 to jest takie minimum, żeby móc się tym wózkiem tam poruszać. Kolejna sprawa. Umywalka powinna być duża, a baterie najlepiej łokciowe. Takie, że ktoś sobie po prostu tym łokciem puści wodę. Albo, jeżeli byłbym w cudzysłowie tylko starszy, ale nie schorowany, to można pomyśleć o bateriach na podczerwień. I to się wiąże też z tą ekonomią, o której później powiem. Ta woda zawsze się wyłączy, tak? Nie ma tego ryzyka, że po prostu będzie się lała woda non-stop. Ponadto wanna czy prysznic? No chyba odpowiedź jest prosta. Najlepiej prysznic, najlepiej typu walk-in, najlepiej bez brodzika lub brodzik wtopiony na równo z podłogą. Wtedy mamy tą swobodę poruszania się. Druga rzecz, ja już zresztą budując swój dom i mając doświadczenie z dziadkami, przewidywałem kilka spraw. U mnie podjedziesz na pewno wózkiem, wjedziesz do tego domu, na pewno na taras się dostaniesz, na pewno od razu zamontowałem, i to Wam właśnie też polecam, siedzisko pod kabiną prysznicową i powiem Wam uczciwie, przydało mi się to na razie kilka razy w życiu, ale się już przydało. I uważam, że to jest dobra sprawa, a tym bardziej, jeżeli będzie już osoba starsza, no, która po prostu chce sobie usiąść pod tym prysznicem. Oczywiście również pod prysznicem uchwyt jest potrzebny. Te uchwyty to jest prosta sprawa, tania sprawa, bo to na szczęście nie jest drogie i nie trzeba ich montować już teraz, jeżeli masz tylko 50 lat, ale przewidzieć miejsce na nie, tak, że jeżeli faktycznie, nie daj Boże, będzie taka potrzeba, żeby można było je w przyszłości zamontować. Ok, nieważne ile masz lat, jesteśmy wygodnymi ludźmi i będziemy coraz bardziej wygodnymi ludźmi. Dlatego warto zaraz za wejściem do domu zrobić sobie jakieś siedzisko, jakąś pufę, tak żeby można było przyjść, usiąść, rozpłaszczyć się. Zwykła, prozaiczna sprawa. Dla nas, młodych osób, nie jest to może jakieś niezbędne, ale jeżeli ktoś ma mieszkanie na którymś tam piętrze, to naprawdę widzę, że te starsze osoby pierwsze co wejdą, to marzą o tym, żeby usiąść i ściągnąć te buty, tak? Tak więc warto przewidzieć to, żeby nawet jak ten hol nie jest zbyt duży, to żeby szafa była troszeczkę mniejsza, a znalazło się miejsce na siedzenie. Dobra, idziemy teraz do kuchni. Po pierwsze, jest bardzo dużo takich przyrządów pomagającym osobom starszym lub schorowanym lub inwalidom do takiego normalnego urzędowania, gotowania w kuchni. Zobaczcie sobie różne otwieracze do słoików, butelek. O tym nie będę mówił, bo tego jest dosyć dużo. Dla mnie bardzo ważną sprawą jest, aby mieć jeden blat w kuchni niżej niż standard. Teraz bardzo często montujemy blaty kuchenne na wysokości 90 do 100 cm nawet, w zależności od tego, jak człowiek jest wysoki. Ale jeżeli ktoś byłby na wózku, to ten blat musi być niżej, bo przecież nikt nie będzie zadzierał rąk, żeby gotować. A druga rzecz, pod danym blatem nie powinno być, powiedzmy na przestrzeni 1,5 metra, szafek, żeby móc wjechać troszeczkę nogami pod ten blat i wtedy spokojnie można coś tam w tej kuchni robić. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja przewiduję, że każdy z nas będzie jeździł na wózku. Absolutnie, nie o to chodzi. Poza tym znamy wiele osób młodych, które jeżdżą na wózku. To są młode osoby przedsiębiorcze, chcące normalnie, swobodnie żyć. I to też trzeba przewidzieć, też nie muszą zdać się na aranżacji. I jeżeli robią jakiś remont, warto to zrobić, podpowiedzieć, przekazać im. Ok, na pewno dla mnie byłoby najważniejsze, żeby być samodzielnym jak najdłużej. To na pewno, żeby nie liczyć na pomoc kogoś. Ale drugą ważną sprawą dla mnie byłoby bezpieczeństwo. Aby takie bezpieczeństwo sobie zapewnić,
Już teraz można zamontować przycisk, przez który wezwiemy pomoc. Ja, prawdę mówiąc, już wiele lat temu wybudowałem dom i już w kilku miejscach umiejscowiłem taki przycisk i wiem, że jeżeli go nacisnę, to zgłosi się pomoc. Ale jest bardzo dużo takich przycisków przenośnych, tak więc i one nie kosztują jakoś bardzo dużo. Teoretycznie one działają do 300 metrów w terenie otwartym, czyli w bloku, w mieszkaniu będą do kilkudziesięciu metrów, ale to wystarczy, żeby wezwać sąsiada. Że wiem, że jeżeli nacisnę ten przycisk, to sąsiad usłyszy i przyjdzie mi z pomocą. Na pewno nie wyobrażam sobie, aby w takim domu nie było czujników dymu, gazu, czadu. Zresztą, no inaczej, to też powinniśmy od razu sobie zainstalować. Nie myśleć o tym, że to za 10 czy 20 lat jest potrzebne. Nie, potrzebne jest już. Kolejną sprawą, o której warto pomyśleć, i to wiąże się też troszeczkę z ekonomią, to przy jakimś większym remoncie warto zamontować wyłączniki przy wyjściu z domu, wyłączniki prądu, wody. Że jak wychodzicie jednym przyciskiem, wciskacie i automatycznie wyłącza się cała woda i prąd w mieszkaniu czy domu. To jest fajne, bo wiem, że jak wychodzę z domu, klikam, automatycznie wszystkie światła mi się wyłączają, oprócz tych gniazdek, które nie chcę, żeby się wyłączyły, bo przecież lodówka musi pracować. Wiem, że woda nie będzie mi leciała. No i ekonomia, tak? No powiem tak, nie wierzę w te przyszłe emerytury i warto już teraz pomyśleć o tym, no i na pewno zrobić takie mieszkanie jak najtańsze w eksploatacji. Oczywiście w takim mieszkaniu, w każdym mieszkaniu warto zastosować źródła światła LEDowe, tak? Bo wiadomo, że one bardzo mało zużywają prądu, ale również zastosowałbym czujniki ruchu. Szczególnie w tych pomieszczeniach przejściowych nastawić je na długi czas świecenia, ale wiem, że po jakimś czasie na 100% się ono wyłączy. Można pomyśleć o tych bateriach na podczerwień, szczególnie przy umywalce czy zlewozmywaku. No, nie przy prysznicu, tak? Bo to by było denerwujące po pewnym czasie, ale przy takich umywalkach tak, jak najbardziej, jestem za. No po prostu nie chcemy liczyć ani na czyjąś pomoc, ani nie możemy liczyć chyba na te wielkie emerytury. Oj, coś czuję, że ten odcinek wyszedł taki bardzo poważny. No nie było to moim celem, ale prawda jest taka, że nie będziemy młodsi. Rodzice też nie będą młodsi, znajomi przyjaciele też nie będą młodsi. Kolejna sprawa, jeżeli wiesz, że remontujesz mieszkanie, dom, w którym będziesz już mieszkał docelowo i co z tego, że masz teraz tylko 40-50 lat, no za 10, 15, 20 lat, jeżeli będziesz mieszkał w tym mieszkaniu, to niektóre rzeczy już teraz warto przewidzieć i zrobić, jak choćby te wyłączniki przy wyjściu do domu lub gniazdka pod wyłącznikami światła. Oj, podejrzewam, że niewiele osób młodych wytrzymało do tego momentu. Jeżeli się mylę, to napiszcie to w komentarzu. Ale jeżeli wytrzymało, to pomyślcie proszę o swoich rodzicach, znajomych lub o sobie za te 20 lat, powiedzmy, tak? Zawsze powtarzam, że mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. No mam nadzieję, że w kwestii wózka Wam się nie przyda, ale jeżeli uważacie, że ten odcinek jest przydatny i potrzebny, to dajcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiliście. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!